Dzień dobry kochani, zobaczcie jak żyli kiedyś Kanaryjczycy, zanim nastała pora turystyczna. Pokażę wam ich stare domy, co robili i jak żyli. Spójrzcie na to miejsce, to jest muzeum. Są zwierzęta i wszystko jest tak jak kiedyś. Idę bilet zakupić. Bilety zakupione, my mamy zniżkę dla rezydentów. No i zaczynamy. Tu jest wejście i to jest dosyć taki rozległy teren. Bo to są normalnie takie miejsca, jak żyli ludzie, normalne zagrody. Także idziemy. No, dzisiaj trochę wieje, ale może tylko dlatego, że to jest na otwartym polu. Zobaczcie, to całe muzeum, co najmniej godzinę trzeba zwiedzać i to jest na takim otwartym polu. Mało turystów w ogóle tutaj trafia. Zobaczcie, jak oni kiedyś te swoje domy budowali i te zagrody i te płoty układali, ten kamień. I do dzisiaj to praktykują, żeby zachować tą tradycję i te murki tak robią. Wchodzimy do pierwszego miejsca. Spójrzcie na ten kamień. Weszliśmy do pierwszego pomieszczenia. Sufit jest nisko. No, takie palenisko tutaj mieli. Widzicie, to jeszcze z tamtych czasów się zachowało, jakaś ławka. Stara półka. No i te wiklinowe kosze. To tak ludzie kiedyś żyli. Jesteśmy w następnym pomieszczeniu. Można zobaczyć tutaj trochę starych mebli, krzeseł. Tu są informacje, czyj to był dom, z imienia i z nazwiska. Także to jest prawdziwa historia. Religijne obrazy. Sypialnia, jak wyglądała, jakie łóżka mieli. Sienniki ze słomą. Pisze, żeby nie dotykać, ale podejrzewam, że tak to wygląda. Jakaś skrzynia może na pościel. No i ten sposób, jak oni to wszystko budowali. Te przejścia pomiędzy pomieszczeniami są dosyć nisko. Zobaczcie, nawet mają tu zagrody ze zwierzętami. Widać dwa osły tutaj. Tu wygląda ten cały teren, dosyć pokaźny. No i wielbłądy też tutaj są na tej wyspie. Kiedyś były wykorzystywane do pracy. Teraz to już raczej bardziej dla turystów na pokaz. No i tak tutaj zobaczcie, kiedyś te domy robiono z kamienia. Wszystko poukładane, te całe zagrody. No tak tutaj chwilę porozmawiałam z panami i się dowiedziałam, że ten wielbłąd ma 21 lat, a tutaj te osły, jeden ma 25, a drugi 21. Nigdy bym nie pomyślała, że tak długo te zwierzęta żyją. Jeszcze wszystkiego, jak widać, nie wiem. Zobaczcie, jakie tutaj jest obejście, jak się wchodzi do takiej zagrody, jak kiedyś ludzie mieszkali. No to tutaj jest ta zagroda dla zwierząt. To właśnie jest miejsce dla tych osłów. Wszystko jest takie układane z kamienia. Nawet te klepisko tutaj. Jakaś ławka. O, te drzewo, które tu po środku pewnie trochę cienia dawało. No i te wszystkie izby. Sypialnia. Trochę ciemno tutaj będzie. No, takie łóżka drewniane, jak to kiedyś robili. Wystrój. Tutaj jeszcze jedno łóżko. No i takie coś do mycia się. No to taki szczegół, tylko toaleta przenośna. Takie kiedyś były, widzicie. No i dzisiaj też mają toalety przenośne, na przykład w kamperach. O, łóżka, metalowe ramy. Tu wejście do innego pomieszczenia. Też tam jest łóżko, ale ciemno tam jest. Także bardzo nisko tutaj jest to przejście. A tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Jadalnia. Tu mają też trochę informacji na ten temat. Można sobie poczytać. Ława. Komoda. Także jak to się tutaj przyjdzie, to można trochę zobaczyć, jak tutaj kiedyś ludzie żyli. Widzicie, podłogi drewniane były, to jeszcze nie tak źle. No i ludzie jeszcze nawet mają tutaj jakieś fotografie kogoś, kto tutaj mieszkał. Także to jest żywa historia. No a tutaj zobaczcie. Kto wie, co to jest za owoc?
A tam w oddali takie piękne widoki, góry. No Granat. To jest wszystko jeszcze z tych czasów, jak ludzie tu żyli i to nie tak wcale dawno, no nie wiem ile to było lat. Z 60, 70 lat temu. Może trochę dłużej. Palenisko. Także tu się na pewno odbywało gotowanie. A to królik był. No i stół. Stara zastawa, popękana, ale to wszystko jest z tych czasów. Wielka taka misa. W tym często pajele gotowano. Albo prażono kukurydzę. No i tu są też takie pomieszczenia gospodarcze. I narzędzia, jakie kiedyś wykorzystywano. Wyplatało się kosze. Także tutaj no, takie miejsca są też ciekawe. Można zobaczyć, jak to kiedyś ludzie żyli. Wyspa jest piękna, są piękne plaże i wszystko, ale też można zobaczyć, jak kiedyś ludzie żyli. No, utrzymywali się z gospodarstwa. Zwierzęta hodowali, no i pola uprawiali. A może to Was zainteresuje? To jest takie urządzenie prawdopodobnie do mielenia mąki. Oj, ktoś tu się odzywa. Chyba gdzieś kota słyszę. A, to kozy beczą. Myślałam, że to kot. Powiem Wam, że jeszcze pachnie tutaj mielonym zbożem. Także to jest takie interakcyjne miejsce, że naprawdę tu można sobie przyjechać, pozwiedzać, poczytać troszkę, ale też zobaczyć zwierzęta, jak żyły w tych zagrodach. Słychać kozy, a tu mamy kury w zagrodzie. Trafiliśmy akurat na godzinę karmienia. Będzie jad. Jak te murki są układane, one nie są przyklejone na żadne wapno, na nic. Po prostu tak jest układany kamień na kamieniu. Także to jest prawdziwe miejsce, taki skansen, gdzie prawdziwi ludzie mieszkali. Tu są drzewa oliwne, banany. I wszędzie te murki, zobaczcie, jakie one są szerokie. Ile to czasu musiało zająć, żeby to ułożyć. Tutaj to jest Casa de los Herrera, no i to jest osoba, która to mieszkała, czym się zajmowała. Można sobie po angielsku tutaj ściągnąć aplikację z tą informacją albo po hiszpańsku. No a tutaj w tym piecu kiedyś wypalali, no piekli chleb. Tutaj w środku, nie będę tam nakręcać pani, ale tam siedzi pani i robi na szydełku chyba. Bo to oni właśnie pokazują, czym się też kobiety tutaj zajmowały, także to jest naprawdę takie miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ludzie się tym zajmowali, tym miejscem. Tak na, wiecie, na żywo. A tu jesteśmy w warsztacie. Zobaczcie, tu są imadła, jakieś stare, może to zainteresuje tą męską część. Zobaczcie, takie klucze. No a to chyba jakieś... Zobaczcie, jakie ciekawe okno tutaj, jaka okiennica ciekawa. No i trzeba uważać na głowę, zobaczcie, jakie to są niskie te futryny. No i tu w słoikach możecie zobaczyć, to jest gofio, to są prażone, mielone zboża, sól, bo tu pozyskiwali z oceanu, pimienton, to jest papryka suszona, no i oliwa. No i co jeszcze tu robiono? Sery. Robiono sery z mleka koziego. Także to było całe ich życie, widzicie. A tu jesteśmy w stolarni. Jakieś meble z tych czasów, ozdoby. No i narzędzia. Tam w oddali widać jeszcze jedną zagrodę. A tu na dziedzińcu jest drzewo, piękne drzewo, które daje cień.
Tutaj mieli wszystko pięknie wygrabione, zobaczcie, zadbane, to jest wszystko. To jest drzewo pieprzu. A tu jesteśmy w pomieszczeniu, w którym są, tkano tkaniny. Zobaczcie, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Ludzie musieli tyle pracy włożyć, żeby utkać kawałek tkaniny. No ale mieli wełnę. Sami musieli robić wszystko. Zobaczcie. No i tu są egzemplarze tkanin, jakie tutaj kiedyś tkano. Koce, normalnie, wszystko. A tu pomieszczenie, w którym bardzo przyjemnie pachnie, bo tutaj są właśnie wyplatane kosze trzcinowe i różne torby i kapelusze. Nawet tu postawili miskę z wodą, chyba żeby wilgoć była, żeby to za bardzo nie przesychało, bo tu jest sucho. Jakieś maty fajne porobione, zobaczcie. Jeszcze do dzisiaj tym ludzie się zajmują na wyspie. Widziałam na tej kanaryjskiej telewizji. Także jeszcze całkiem ta umiejętność wyplatania z trzciny, to są chyba z tych, nie z trzciny, tylko z liści palmowych. Oni te liście tak przedzierają na takie pojedyncze kawałki i no tak, to jest właśnie z palm. Zobaczcie. Przedzierają to na pojedyncze kawałki i nie z trzciny, tylko z palmy robią. Pomyliłam się. Także jeszcze dzisiaj ludzie się tym zajmują. Jeszcze to potrafią robić. Zobaczcie, jakie piękne kosze. To było ekologiczne. Nie tak jak z plastiku, widzicie. O. Wszystko było robione ręcznie. I to ładnie pachnie, wam powiem. No i też zajmowali się ceramiką. Także mieli trochę zajęć. Zobaczcie, dowody tego, jakie piękne rzeczy powstawały. Ceramika tu jest bardzo znana, jeżeli chodzi o te Wyspy Kanaryjskie. Do tej pory ceniona. I takim to sposobem nasza wizyta dobiegła tu końca. Tu jest jeszcze o wiele więcej do oglądania, bo tu są sale, w których są filmy puszczane, w których pokazują prawdziwych ludzi, którzy opowiadają swoje historie. Więc nie omijajcie tego miejsca, warto tu przyjechać i zobaczyć, jaka historia jest w ogóle Fuerteventury. Ja wam tylko pokazałam mniej więcej, jak to wygląda, ale cała historia jest bardzo ciekawa i warta, żeby się tym zainteresować, żeby docenić tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia.